Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku modernizacji mojego Volkswagena T4, mojego campervana. Słuchajcie, tu mam 4 paczuszki, przyszły do modernizacji wnętrza. Właściwie nie wnętrza, tylko tyłu. To wszystko jest tutaj do systemu wodnego, tak mniej więcej. Zaraz wam pokażę, co tutaj przyszło. Sam nawet nie wiem, co jest w której paczce. Zaraz będziemy wszystko wywalać, zaraz będę wszystko pokazywał. Na razie wszystko wyciągnę. No dobra, wszystko rozpakowałem, słuchajcie, nie wiem, 4 paczki przyszły, słuchajcie, dziwna sprawa. Tutaj są takie nóżki składane, znaczy nóżki, podesty do półki składane. Zamówiłem 2, a przyszły mi w 2 paczkach 4. Łącznie. Dziwna sprawa, ktoś się pierdyknął. No nic, odeślę jedne, powie, że napiszę, że jest problem, że niepotrzebnie mi przysłali drugie, nie wiem po co. No nie będę nikogoś naciągał tam, nie? Na to, że ktoś wysłał błędnie. W każdym razie, co to jest? To są takie nóżki, słuchajcie, nóżki. Co jest z tymi nóżkami? O, zobaczcie, to jest... O, coś mnie tu gryzie. I to jest coś takiego. To jest mocowane w ten sposób do ściany. I rozsuwamy sobie, zatrzaskuje się i jest podest, nie? 2 takie wytrzymują nacisk 100 kg u góry. No to akurat mniejsza o to, bo ja aż takiego obciążenia nie potrzebowałem. I teraz tutaj sobie naciskamy i składamy z powrotem. Do czego to jest? Już wam pokazuję. No do tego. Tutaj będzie to zamontowane. Rozłożę ją może. Się ukułem. Tu będzie to zamontowane. Czekajcie, muszę zobaczyć na jakiej wysokości. Tak, żeby to, wiecie, nie obcierało. Jakoś tu. Coś takiego. Na tej wysokości. Tu będzie jedno. Tu będzie drugie. I zrobię sobie taki mały... Czekajcie, bo ryja nie widzicie. Tutaj zrobię sobie taki mały podeścik. A po co? To dowiecie się w kolejnych odcinkach. W każdym razie tutaj będzie taki właśnie składany podeścik. Ja jeszcze go zrobię, że on będzie tak tutaj troszeczkę wysunięty. Będzie troszeczkę na piecyk zachodził, że jak się złoży, to będzie tak na płasko. A jak się rozłoży, będzie tak, tak, tak i tak. No zobaczycie, do czego to jest. Chodźcie, zobaczcie, co jeszcze kupiłem. Przyszło to. To jest, czekajcie, obetnę, kranik. Taki kamperowy kranik, który będzie, on się wygina na wszystkie strony, zarąbista sprawa. Czekajcie, jak to będzie? To będzie tak złożone. I jak będę chciał go przekręcić, to go mogę przekręcić. Super. Patrzcie, kranik, gdzie on będzie? Chodźcie, pokażę wam, gdzie będzie. Planuję zamontować gdzieś. Kurde, no zamykają się te drzwi. Tak jak ciężko chodziły na początku, to tak teraz albo tu. Zobaczmy, jak on będzie złożony. On się tak będzie składał. Super. O. Oczywiście on będzie dalej, bo on będzie wpuszczony aż dotąd gdzieś. I on będzie w tym miejscu, gdzie będę mógł go sobie właśnie złożyć w ten oto sposób. A jak będę go używał, to sobie wyciągnę. I dlatego ten podest tutaj będzie, bo będę mógł sobie postawić jakąś miskę, czy umyć ręce, czy obmyć twarz. Nawet bez tej miski sobie można twarz obmyć, ale mycie garów jakiekolwiek. I to wszystko będzie podłączone pod to. To będzie taka opcja do prysznica. Będę mógł albo sobie wziąć prysznic, albo będę miał ciepłą wodę. Wszystko będziemy razem podłączać, to zobaczycie. Ten kranik jest bardzo fajny. Czekajcie, jakbym go wziął z tej strony na przykład. Czy też mogę? On się chyba kręci dookoła, tak. A mogę go zamocować albo z tej. To też w dół. Wszystko tu jest ruchome. O, i nawet chyba było lepiej z tej strony kręcić. No, tak będzie chyba najlepiej. Nie wiem, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Trzecia rzecz to jest to. Jak widzicie, firma Seaflow Make Water Work for You. Akumulator tank. To jest nic innego jak taki, jak macie zbiornik. Jak ci, co mają hydrofory w domu, to wiedzą. O Jezus, wypada wszystko. Ci, co mają hydrofory w domu, to wiedzą. Jest to zbiornik taki hydroforowy, tylko właśnie do kamperów, jachtów. A dlaczego to kupiłem? No dlatego, że jak widzieliście, pamiętacie, jak to na minimum puszczałem? Ten piecyk i prysznic. I ta pompka tak bo ona szybko dobijała ciśnienia i nie mogła dobić. A dzięki temu nie będzie coś takiego i będę mógł na przykład kranik, o ten, puścić sobie wolno wodę i będzie takie coś. Dobije, ciśnienie trochę zleci,
i będzie znowu dobije. Nie będzie tego, wiecie, no, więc coś takiego sobie kupiłem i zamontujemy gdzieś. No tu normalnie jest taki zbiornik jak do hydroforu, gdzie tam macie pewnie bańkę jakąś gumową i dobijamy sobie tutaj ciśnienie. Normalnie zawór jest samochodowy, ale to wszystko będziemy testować. I teraz będę musiał myśleć, gdzie to zamontować. Są tutaj wyjścia półcalowe. No i do tego dali takie przejściówki na wąż, co mnie bardzo cieszy, tylko nie wiem, czy ten wąż mi tutaj wejdzie. Może po podgrzaniu jakoś się da. I sobie zakręcamy i podłączamy wężami. I już w następnym odcinku będziemy to właśnie montować. Już będzie kolejny upgrade. Nie, dopiero co zrobiłem cały system i już go upgrade'uję. No cóż, Marcin tak robi i tak robi. Ja mam zawsze burzę mózgów. A mało tego, jeszcze powiem Wam, mówiłem w poprzednim odcinku, że tam mam włącznik, pamiętacie, ogrzewania tylnej szyby, bo wiązkę z tych wykorzystałem właśnie do tego wszystkiego ustrojstwa, co mam z tyłu i cieszyłem się z tego, że on się wyłącza po 5 minutach. Już się nie cieszę, bo już zmieniłem plany. To jest dobre do prysznica. Jakbym chciał wziąć prysznic, pójdę, włączę sobie, wykąpię się, samo się wyłączy, spoko. Ale ja chcę mieć dostęp do kranika non-stop i nie będę latał co chwilę tam włączam, żeby mi to po prostu działało, więc zmostkuję sobie tam kable i będę miał po prostu włączane przez włącznik tak zwany hotelowy, gdzie całe napięcie pójdzie mi tutaj właśnie wszędzie dookoła. No i tam tylko będzie jeden, jedyny włącznik do pompki. Taki mam plan. No jeszcze mam plan założenia przekaźnik, stycznik tam, bo tam całe napięcie idzie przez przełącznik, tylko chcę puścić, żeby szło przez przekaźnik. To samo tutaj, ten oto włącznik. O ten, pamiętacie, on załącza mi tą oto pompkę, którą będę demontował, która już nie będzie w tym miejscu. Ponieważ, no tutaj będę właśnie montował przekaźnik też, ponieważ sam włącznik obsługuje maks 2 ampery, a pompka ma 4 chyba i pół. Także jest 2,5 raza większe praktycznie, no nie prawie 2,5 no. Także może z czasem po prostu spierniczyć ten piękny włącznik i puścimy przez przekaźnik, ale to później. To docelowo zrobiłem, trochę się pobrudziło, ale to nic, wyczyścimy. Przykleiłem takie magnesy tu z tyłu, widzicie? Jest ich łącznie 8 na rogach i po środku. Wykleiłem też gumką tak, którą nie wiem, czy będę docinał później. W sumie tego i tak nie będzie widać. I patrzcie teraz ładnie. Wkładamy sobie tu, cyk i siedzi. I tak to teraz wygląda. To jest taka osłona, bo jak wiecie, tutaj są gazy wylotowe z piecyka. Chociaż jak widzieliście, w tym miejscu trzymałem rękę i nic się nie działo, ale dla bezpieczeństwa założymy taką blachę. Ja nie muszę patrzeć do tyłu, żeby jechać. Ja mam lusterka, mam kamerę wsteczną, także wszystko widzę i jest elegancka. Mi się podoba. Dobra, tyle na tyle. W następnym odcinku montujemy tamte ustrojstwa. Cześć!